Dzisiaj zaczynamy serię rozważań w wybranych psalmach. Rozpoczniemy czytaniem wybranego psalmu, dzisiaj numer 131, i zachęcam do rozmyślenia nad pytaniami, które są wyświetlone na bok. Jak zwykle podzielę się z Wami moimi myślami. Zaczynamy. Psalm 131. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana, teraz i na wieki. Szkicujemy najpierw zarys tego psalmu. Pierwszy werset to deklaracja pokory. Psalmista, czyli Dawid, już zaakceptował, że niektóre sprawy są wyższe od niego i zbyt cudowne, aby mógł je zrozumieć. Drugi werset opisuje pokój, który Dawid czuje. Porównuje siebie do młodego dziecka, które jest już zbyt duże, by karmić piersią. Takie dziecko pragnie obecności mamy nie dlatego, że ma fizyczną potrzebę otrzymania od niej mleka, ale dlatego, że wtulony w jej ramionach czuje się bezpiecznie i spokojnie. Trzeci werset to nuta otuchy dla narodu Izraela. Znalazłszy pokój, Dawid przypomina innym, że mogą oczekiwać pomocy od Pana, który jest wierny teraz i na wieki. Czy są inne fragmenty w Biblii, które pomagają w rozumieniu tego psalmu? Są. Ten psalm pięknie opisuje skromne, pokorne serce. Apostoł Paweł zleca w liście do Rzymian: bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Dawid stwierdził, że nie chodzi mu o rzeczy zbyt cudowne dla niego. Może to przypominać deklarację Hioba. Mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Pan Jezus porównuje swoich naśladowców do dzieci. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Widzimy podobne zakończenia w tym psalmie, jak i w poprzedzającym psalmie. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska. Kim jest Bóg według tego psalmu? Bóg rozumie więcej niż my. Czule uspokaja nas swoją miłością i wielkością. Jest godny naszego zaufania, ponieważ jest wieczny i wiecznie wierny. Kim jestem ja według psalmu 131? Nie jestem w stanie wszystkiego rozumieć. Niektóre sprawy są ponad moim umysłem. Mogę świadomie uciszyć swoją duszę, wiedząc, kim jest Bóg. Nie szukam Boga tylko po to, aby osiągnąć coś od Niego, ale by z Nim przebywać. Mogę składać moją nadzieję w Panu we wszystkich sprawach, teraz i na wieki. Czy mam jakieś pytania dotyczące tego psalmu? Jak mogę stwierdzić, że dana sprawa jest zbyt wielka dla mnie? Czym różnią się sprawy trudne, które jednak powinnam starać się rozumieć, od tych, które powinnam spokojnie składać u stóp Pana? Każda sytuacja jest unikalna i trudno samemu stwierdzić, która sprawa jest którą, więc wspominam słowa z listu Jakuba. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Czy ten psalm ma jakieś istotne znaczenie dla mnie? Ten piękny psalm ma w moim sercu szczególne miejsce.
Lata temu przeżyłam niezwykle tragiczne wydarzenie i właśnie ten psalm uspokoił moją zagubioną duszę. Wtedy i jeszcze wiele razy od tamtego momentu znalazłam pociechę w tej prawdzie, że mogę czegoś nie rozumieć, a mogę również być spokojna, wiedząc, że jestem w rękach mojego kochającego Ojca. I jeśli mieliście jakieś refleksje nad tym psalmem, zapraszam do podzielenia się w komentarzach. Do następnego razu życzę Wam pokoju, pewności, odpoczynku w rękach Pana. Trzymajcie się, kochani. Pa!